Mam na imię Małgorzata Żydło i jestem trenerem kompetencji społecznych i coachem. Jest to mój świadomy wybór, który miał miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, 20-25 lat temu. Wtedy, pracując jeszcze w Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości, postanowiłam zacząć coś robić na własny rachunek. Nie od początku. Historia ma kilka elementów, w tym czas, kiedy byłam bez pracy, kiedy szukałam zajęcia w różnych organizacjach, firmach. Zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna i wtedy dostałam propozycję uczestniczenia w szkoleniu, którego końcem miało być dostanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Przystąpiłam do tego szkolenia, 2,5 miesiąca się szkoliłam, złożyłam wniosek o dotację, to było wtedy 17,5 tysiąca złotych i postanowiłam działać na własny rachunek. I to jest początek mojej historii, czyli Meritum Małgorzata Żydło, bo tak nazwałam firmę. Właściwie jednoosobową, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wszystkim potrzebowałam zajmować się sama. Zaczęłam tą przygodę w 1995 roku, skończyłam ją w 2011. Tak, w 2011 się skończyła, mamy teraz 2013, więc można zadać pytanie, jak to się stało. W którymś momencie stwierdziłam, że albo pracuję realizując swój cel, albo zajmuję się dokumentami, płatnościami, wszystkimi potrzebnymi papierami w funkcjonowaniu firmy. I to był moment, kiedy w pewnym sensie rozstałam się ze swoją firmą. W tej chwili pracuję jako freelancer, trener i coach i uważam to za rozwój mojej kariery. W moim przypadku była to potrzeba niezależności. Uniezależnienia się od decyzji innych ludzi, od wytycznych stawianych przez innych ludzi i też od pomysłów innych ludzi na moje życie. I właściwie to był główny czynnik motywujący mnie do podjęcia samodzielnej działalności, do założenia firmy, do zajęcia się od początku do końca wszystkimi czynnościami, rzeczami, które w ramach posiadania firmy trzeba robić. To była jeden czynnik motywujący, drugi to niezależność. Niezależność nie tylko decyzyjna, niezależność finansowa, niezależność związana z możliwością przenoszenia się, z możliwością szukania zleceń tam, gdzie mnie na nich zależało, a nie gdzie ktoś na przykład miałby jakiś pomysł, że powinnam w tym kierunku czy w innym pójść. Dla mnie przede wszystkim, jak przypominam sobie początki swojego funkcjonowania w ramach firmy, to było trochę dokumentów, odwiedzenia miejsc jak Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli takim problemem, z którym mierzymy się, zakładając samodzielnie firmę, moim zdaniem, to jest kwestia informacji, wiedza, gdzie pójść, co po kolei załatwić, kiedy bank, kiedy pieczątka, jakie dokumenty muszę mieć, żeby w świetle prawa firma mogła funkcjonować. Kolejna kwestia, jaką ja postrzegam, to jest mnóstwo różnych czynności czy spraw, którymi trzeba się zająć. A to marketing, a to wizerunek firmy, zlecenia, kontakty z potencjalnymi klientami, no i wykonywanie pracy, plus otoczka wszystkich płatności, dokumentów, rozliczeń, VAT-ów itd., itd. To dla mnie takie najważniejsze problemy, najważniejsze przeszkody. Jeżeli mam pracowników, to mogę podzielić się pracą, natomiast jeżeli jestem osobą fizyczną, pojedynczo prowadzącą działalność, to 24 godziny na dobę jest trochę mało. Moim zdaniem, tak jak siebie postrzegam, jak zaczynałam, bardzo pomogłyby mi konsultacje z fachowcami, na przykład z doradcą podatkowym, na przykład z biurem rachunkowo-finansowym czy rachunkowo-księgowym, na przykład z ludźmi zajmującymi się fachowcami od marketingu, od budowania strategii, bo samo wyznaczanie celów może czasami być za mało, jeżeli myślimy o funkcjonowaniu na rynku komercyjnym. Natomiast tak, gdybym miała dać radę drugiej kobiecie, to powiedziałabym najpierw cel. Potrzebujesz wiedzieć, czego chcesz.
to jest najważniejsze. Potem wytrwałość, potem systematyczność, potem czasem trzeba zacisnąć zęby, przetrwać słabszy okres, szukać rozwiązań, trochę kreatywności, trochę twórczości i na koniec wiary w siebie, wiary, że się uda i że to, czego chcesz, zostanie zrealizowane.